Witam serdecznie. Pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię też taką składankę, to znaczy najpierw poćwiczymy kilka elementów, a potem spróbujemy zrobić z tego jakiś obrazek. Tym razem, bo chyba poprzednim razem troszeczkę przesadziłam z tymi, miało być niby malujemy wspólnie, jakiś tam puzzle układamy, a tak naciapałam, że że nie każdy mógł mieć z tego faktycznie jakąś pomoc. To będą takie, bo ja wiem, białe kwiatki, stokrotki, margaretki. Troszeczkę przesadzę w tych rozmiarach środków. Może są jakieś takie kwiatki, które mają bardzo króciutkie te białe płatki, a środki bardzo właśnie takie duże. Kilka takich. Pytał ktoś o ołówek. To jest właśnie 6B. Lubię miękkie ołówki. Czy je wymazuję? Jeżeli linia na koniec przeszkadza mi gdzieś i da się, i warstw farby nie było tyle, że się tego zrobić nie da, no to oczywiście wymazuję. Ale jak zostanie tam jakaś kreska, mi to absolutnie nie przeszkadza. W ogóle mi bardzo mało przeszkadza. No jak się całkiem nie uda, to mi przeszkadza. Słuchajcie, teraz to żółte tutaj takie. Pomyślałam sobie, że zrobię kilka takich właśnie ćwiczeń. Nie wiem, na ile mi tam będzie się chciało. A potem zrobimy z tego jakiś taki właśnie bukiecik wiosenny. Bo do tej pory nie zabierałam głosu w sprawie tego, co się dzieje, ale jest faktycznie nieciekawie i przy malowaniu można troszeczkę odskoczyć myślami i przez chwilę faktycznie zapomnieć. Takie prawie że jajka na patelni sadzone. Takie właśnie coś. Niech sobie to tak wygląda. Teraz poszukam sobie takiego koloru, w którym będę mogła odrobinę, może to zrobię, w którym będę mogła, bo to z tym takim ciemniejszym brzegiem troszeczkę, zobaczcie, to naprawdę, pytaliście o te pędzelki, ich jeszcze nie ma, ale w maju, od maja mają być na rynku dostępne. Firma Renesans właśnie chyba zrobi wszystko, aby te pędzelki były ogólnie dostępne. Tu takich właśnie kilka i tak jak w poprzednim filmiku mówiłam, nie wszędzie to samo. Tak i tak, żeby takie różne nam się plamy porobiły. Zobaczę, może nawet dam zielonego odrobinę, gdzieniegdzie. Może tu do środka troszeczkę wejdę. Takie coś. I to właściwie będzie początkiem do tego. Mogłabym teraz te wszystkie białe miejsca zakryć gumą, płynem maskującym, ale tego nie zrobię, bo nie. Bo chcę, żeby było takie właśnie coś. Tutaj między te kwiatki wchodzę z kolorem. Raz dam go więcej, raz mniej. Przesuwam tak, aby po bokach, aby tutaj mi ta krawędź nie była widoczna, więc rozmyję to. Tu znowu mogę gdzieniegdzie dać więcej. Mogę sobie to też z zielenią już teraz wymieszać. Tutaj u góry to samo. Tu w tym momencie wymieszałam i zieleń, i niebieski, i taki fajny kolor się zrobił, taka fajna głębia. To będzie dobre ćwiczenie, bo nie jest trudne i podejrzewam, że każdy z Was bez żadnych kompleksów będzie mógł sobie to poćwiczyć i mieć przyjemność, a nie wymaga to żadnych tutaj
cudów, ani nie wiem jakiej biegłości akwarelowej. Tu dam troszeczkę, może jakichś takich tam, nie bójcie się, róbcie sobie tam jakieś takie właśnie ruchy pędzla, na jakie macie ochotę. Teraz robię coś takiego, że chwilami ten pędzelek jest leciutko wilgotny, a ja sobie tak odrobinę tylko przejdę po to, aby to co z przodu było jaśniejsze, a to co z tyłu dostało od razu troszeczkę, o tutaj widzicie, zaniedbałam ten moment, muszę to zamknąć. Także ten jest najjaśniejszy, ten jest bardziej w głębi, ten z kolei schowany jest za tym. Ten jest sam w sobie, tak sobie sam stoi, ale też mu dam troszeczkę cienia. Mogę coś zrobić takie, coś jak gdyby właśnie te kolory, cienie jakieś, nie wiem skąd, spadały na te kwiatki i tak sobie pociapać. Teraz zrobię coś takiego, że no bo gdzie tutaj kwiatek, gdzie ta margaretka, ona ma to do siebie, że ma te płatki rozdzielone. Taką linię jak robię, wyobrażam sobie, że gdzieś jest środek, dajmy na to tu, czyli te wszystkie linie będą musiały się tu, w tym miejscu, które mam w pamięci, o, nawet teraz już nie w pamięci, tylko dokładnie namalowane, one mi się tutaj spotkają. Więc jeżeli ja zrobię kilka, nie za dużo, bo ja nie chcę pokazywać, że stokrotka ma nie wiem ile płateczków, tylko tak właśnie od czasu do czasu taką linią, taką, którą mam na zewnątrz. Czyli jeżeli tło jest niebieskie, to ona będzie dłuższa i krótsza, to będzie to niebieskie tło. Jeżeli coś jest z zielenią, to tak jak gdybym czerpała kolor stąd i zrobię to tło odpowiednio w kolorze takim. Teraz z kolei, no gdzie tu jestem, więc znowu, jak widzicie, nie suszę, to wszystko dzieje się na mokrym papierze. No i tak dosyć fajnie się mi tutaj przemieszcza. Jeżeli dałam niebieskie, a pod spodem niebieskiego nie było, to przesunę to odrobinę, żeby było. Mogę wziąć ten kolor stąd i takich kilka linii zrobić. To ćwiczenie jest fajne, uważam, że proste. Gdzie tutaj jeszcze, tu mam jeszcze. I zaraz wam coś pokażę, bo to jest ćwiczenie, które może być samo w sobie, znowu spotykają się one wszystkie, one ciągle muszę pamiętać, żeby nie zasłaniać, ciągle one spotykają się mi tutaj gdzieś w tym miejscu. Oczywiście jak papier już przyschnie i ta pierwsza warstwa będzie sucha, to ja jeszcze raz wejdę i poprawię. Obrazek jest wysuszony. Teraz zobaczymy, jak to z tym ołówkiem. Mało tego widać, bo nałożone warstwy jedna na drugą spowodowały, że w sumie w niektórych momentach, tam gdzie papier jest biały, faktycznie jest tego ołówka odrobinę, a tak to o tutaj na przykład, gdzie jest gęściej, ołówek zupełnie nie przeszkadza. Także
To jest ćwiczenie pierwsze, taka niby stokrotka, niby margaretka, coś tam. I jutro albo pojutrze zobaczę, jak z czasem się wyrobię, to następny jakiś kwiatek. A zobaczcie, nawet to samo teraz mogłoby sobie być jakimś tam obrazeczkiem. Do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo.